Cześć, w tym materiale dowiecie się, jak robię zdjęcia z lampą błyskową w pełnym słońcu, a auto już pewnie kojarzycie z innego odcinka. Używam Sony A7C II, a do niego 2470G Master. Do wyzwalania lampy montuję wyzwalacz Godox X Pro 2. Na statyw oświetleniowy zakładam flash Godox AD400 Pro i sprawdzam, czy wszystko działa. Do zdjęć montowanych z kilku ujęć muszę też użyć statywu pod aparat. Zaczynam od znalezienia odpowiedniego kadru. Mała poprawka ustawienia samochodu, którego właścicielem jest Łukasz. Mogliście poznać go w poprzednim odcinku z nocną sesją Boxstera. Koniecznie wpadnijcie na jego Instagram, gdzie pokazuje życie i wyjazdy z 718. Ustawiam odpowiednią ekspozycję, po czym robię bazowe zdjęcia bez lamp, tylko z filtrem CPL. Zobaczcie, jak bardzo zmienia się wygląd auta, jak zaczynam go obracać. Teraz czas przejść do doświetlania lampą błyskową. Planując tę sesję nie spodziewałem się, że ściany będą odbijać aż tyle światła i flash posłuży tylko do podkreślenia linii samochodu. Spójrzcie też na cień na ścianie, tuż ponad środkową częścią auta, jaki jest jasny, a nie używałem tutaj w ogóle Photoshopa. Po kolei doświetlam następne partie 718. Jak zwykle robię kilka zdjęć na zapas z różnymi ustawieniami mocy lampy. Ujęcie z pionowym kadrem gotowe, teraz czas na poziomy. I tutaj tak samo jak wcześniej, najpierw baza tylko z filtrem CPL, bez lampy, a później doświetlanie błyskiem z różnych stron. Przesłonę ustawiłem na F5, żeby mieć ostrość na całym aucie. Oczywiście po jej ustawieniu wyłączyłem autofokus, żeby nie okazało się, że aparat przypadkiem złapie ostrość na mnie, jak będę akurat w kadrze. Żeby nie poruszyć aparatu, migawkę wyzwalam pilotem. Poza oszczędnością czasu, ma to też inne plusy. Gdyby nie pilot, potrzebowałbym drugiej osoby do pomocy, do przyciskania spustu lub do otrzymania lampy. Poziomy kadr gotowy. Zmieniamy ustawienie auta do zdjęć detali, do których zakładam 51.2. Teraz możecie zobaczyć efekty. Mając jeszcze trochę czasu w zapasie, przenieśliśmy się na pobliski spot, żeby zmienić otoczenie i wykorzystać piękną pogodę. Na aparacie dalej mam stałkę 50 mm. Wykorzystuję światło przebijające się przez barierkę u góry, aby dolna część kadru nie była zbyt monotonna. Cały czas mam założony filtr CPL do kontroli odbitego światła. Przy ujęciach na wprost 718 robię zdjęcia z różnej wysokości. Zobaczcie, jak całkowicie zmienia się sylwetka auta. Przy robieniu zdjęć detali pamiętajcie, że możecie rozmyć na pierwszym planie inne partie samochodu, co powoduje, że główny punkt będzie jeszcze bardziej wyrazisty, tak jak na przykład na zdjęciu kierownicy zza szyby i zagłówka. Zamknęliśmy dach Boxstera, żeby zrobić jeszcze kilka strzałów pełnej sylwetki, chociaż z otwartym chyba jednak wygląda lepiej. Jeszcze ujęcie od przodu i możemy przechodzić do obróbki w Photoshopie. Robię tylko subtelne zmiany ekspozycji, następnie maskuję samochód, żeby poprawić kontrast tylko na nim. Przechodzę teraz do nakładania kolejnych wart z innych ujęć na bazę. Z pierwszego, gdzie filtrem CPL zmniejszyłem odbicia, wykorzystuję przednią szybę i maskę. Z drugiego biorę koła i tarcze hamulcowe. Z trzeciego lusterko, a z czwartego fotel i elementy za nim. Z piątego maluję część przedniego zderzaka. Z kolejnego nakładam doświetloną lampą górną linię auta i wlot powietrza. Następnie dokładam tylne nadkole i próg, po czym biorę się za przednie nadkole. Teraz muszę delikatnie rozjaśnić podłoże, tak aby nie było zbyt jednolite i prowadziło nasz wzrok w stronę samochodu. Wyrównuję jasność przedniego koła z tylnym, po czym zabieram się za sprzątanie kadru. Usuwam niepotrzebne znaki i słupy, a także wszelkie śmieci i rozpraszacze.
Kolejnym krokiem jest usunięcie nieciekawego graffiti. Niestety nie mogę skorzystać z AI z najnowszego Photoshopa, ponieważ do pracy potrzebuję ciągle stary system i oprogramowanie, które działa tylko na nim. Ale nie jest to jakiś straszny problem, ponieważ na górze mamy sporą część czystej ściany, którą po dopasowaniu perspektywy i rozmiaru można wstawić w miejsce sztuki ulicznej wątpliwej jakości. Z lewej strony kadru też trochę za dużo się działo, więc postanowiłem przedłużyć schody i podłoże. Tak jest zdecydowanie lepiej. Jeszcze tylko druga część graffiti i tło mamy uprzątnięte. Oczywiście nie możemy zapomnieć o wyprostowaniu emblematów z logo Porsche na felgach. Teraz muszę wyrównać doświetlenie górnej linii auta. Aby przywrócić strukturę folii, wystarczy dodać ziarno o odpowiednim natężeniu i praktycznie nie ma śladu po manipulacji. Pod koniec narzędziem do przepalania i ściemniania zwiększam jeszcze kontrast na aucie i gotowe. Teraz zobaczcie różnicę przed i po. Jeśli ten materiał Was zaciekawił, to koniecznie zobaczcie film z nocnej sesji z 718 na dachu parkingu. Dowiecie się, jak wykonać zdjęcia z malowaniem światłem. Dzięki i do następnego.